Dzień dobry, słuchajcie, witam wszystkich zielonocholików, ogrodocholików. Dzisiaj postanowiłam zaproponować Wam sposób spędzenia wolnego czasu na jesienne, długie wieczory. Ostatnio bardzo dużo kursów pojawiło się w przestrzeni wirtualnej, różnego rodzaju postów sponsorowanych, które pokazują nam kursy projektowania ogrodów, kursy uprawy roślin, projektowania krajobrazu. I tak sobie pomyślałam, że dobrą alternatywą dla tych kursów jest tradycyjna książka. Myśmy trochę chyba zapomnieli o książkach. Ostatnio bardziej popularne są jakieś e-booki, czy właśnie te kursy, które możemy zrobić w internecie. A ja jestem wierną czytelniczką i taką bibliofilką i mam w swojej bibliotece sporo książek o ogrodach. Myślę, że książka to jest zawsze dobry prezent i dobra forma przekazania wiedzy. Dlatego dzisiaj przyniosłam kilka książek z mojej biblioteki, które będę chciała Wam pokazać i zachęcić do ich przeczytania. Jeśli potrzebujecie jakiejś wiedzy z zakresu projektowania ogrodów, z zakresu właśnie uprawy ogrodu, te książki są ze mną tutaj. Pierwszą z książek, którą dzisiaj pokażę, są Ogrody w mieście. To jest książeczka Anne-Marie Powell, znanej wszystkim tym, którzy interesują się projektowaniem ogrodów. Anne-Marie jest znaną projektantką. Zdaje się, że w tym roku w Chelsea również wygrała nagrodę za aranżację ogrodu. Anne-Marie pokazuje w tej książce, jak zorganizować małą przestrzeń. Pokazuje różne rozwiązania funkcjonalne, pokazuje dobór gatunkowy, pokazuje dużo detali. Myślę, że nie tylko imię mamy podobne, ale też bardzo Anne-Marie tutaj z moimi poglądami na temat aranżacji ogrodów się zgadza. Naturalistycznie, kolorowo, bez jakiegoś przepychu, bez jakiejś takiej niepotrzebnej ingerencji w zastaną naturę, tylko harmonia i docenienie naturalnych materiałów, fajne, funkcjonalne rozwiązania. Bardzo serdecznie Wam tą książkę polecam. Ona, z tego co wiem, jest dostępna w internecie, ale nie w regularnych księgarniach, już nie, tylko dostaniecie ją gdzieś na różnych Tezeuszach, OLX-ach. Szukajcie, bo warto. Druga taka książka, którą chciałam Wam polecić, to jest Ogród ekologiczny. Porady doświadczonych ogrodników. Kiedyś była taka księgarnia Klub dla Ciebie i to jest książka wydana przez to wydawnictwo. Jego już chyba też dłużej nie ma na naszym rynku, ale książka wciąż się sprawdza. Znajdziecie tutaj bardzo dużo porad na temat tego, jak zbudować sobie ogród użytkowy bez sztucznych nawozów, jak walczyć ze szkodnikami bez użycia chemii, naturalnymi sposobami, jak zbudować dobry kompost, dobrą glebę. Bardzo serdecznie polecam. Ona może nie jest jakaś specjalnie pięknie wydana, ta książka, natomiast również są tutaj ilustracje, jest sporo wiedzy, a z tą wiedzą, powiem Wam, ostatnio bywa różnie w tych publikacjach najnowszych. Ja mam takie przeświadczenie, że te stare książki niosą ze sobą więcej wiedzy niż te dzisiejsze wydawnictwa. Takie mam odczucie. Gdyby ktoś chciał zagłębić się bardziej w ekologiczne i takie organiczne ogrodnictwo i jest już gotowy na permakulturę,
to równie gorąco polecam Wam Ogrody permakultury Dotknąć ziemi. To jest książka polskich wydawców, polskich projektantów, Moniki Podsiadły, chyba tak się ją odmienia, Monika Podsiadła, i Andrzeja Młynarczyka. I słuchajcie, autorzy tej książki spędzili wiele lat uprawiając ogrody permakultury, eksperymentując w tych ogrodach, osiągnęli piękne efekty i również w tej książce znajdziecie takie kompendium wiedzy o tym, w jaki sposób uprawiać ogrody bez kopania, bez ciężkich maszyn. Jeżeli orka, to bardzo płytka. Naprawdę zachęcam, jeśli ktoś nie ma wielkich środków, nie chce organizować sobie wielkiego ogrodu, tylko skorzystać z wiedzy prawdziwej, z wiedzy odkrytej w praktyce. No i słuchajcie, ostatnia książka na dziś. Książka, którą wiele razy już polecałam przy okazji takich spotkań, które prowadzę na Pomorzu, spotkań miłośników i twórców ogrodów. To jest książka również polskiej autorki, Małgorzaty Kalęby-Droszcz, Jadalne kwiaty. Niektórzy z nas kwiaty suszą i jedzą, bo bardzo wiele jest kwiatów jadalnych i ja również to robię. Korzystam z margerytek, korzystam z bratków, korzystam z fiołków, korzystam z różnych innych kwiatów, które uprawiam w ogrodzie i które rosną dziko. I takie kwiaty możemy jeść przez cały rok w formie suszonej, oczywiście w lecie w formie świeżej dodawać do sałatek, ale również możemy w formie suszonej lub w formie przetworów wykorzystywać kwiaty przez cały rok. Autorka podaje bardzo wiele przepisów. Ja jeszcze wielu z nich nie sprawdziłam, ale jestem przekonana, że będzie to następna rzecz, jaką zrobię tej jesieni. To znaczy kwiaty już zebrane wykorzystam w jakiś sposób, żeby je po prostu zjeść. To jest pomysł na kolorową, zdrową, organiczną, pełną smaku i aromatu kuchnię na jesień. I to chyba już wszystko na dzisiaj. Chciałam Wam te książki polecić, bo tak jak mówię, pojawia się bardzo wiele kursów w przestrzeni wirtualnej, na co trzeba zwrócić uwagę, kiedy chcemy wybrać sobie taki kurs. No na pewno na doświadczenie osoby, która ten kurs prowadzi. Nie chcę tutaj powiedzieć, że osoby młode, które prowadzą takie kursy, mogą nam dostarczyć gorszą jakościowo wiedzę, ale na pewno, bo na pewno tutaj też się znajdą perełki, które robią to od dziecka, tak? Natomiast na pewno warto jest zwrócić uwagę na dorobek ogrodnika, projektanta czy edukatora, który taki kurs prowadzi, bo za doświadczonym projektantem stoją owoce jego pracy i te na pewno łatwo również w internecie przy dzisiejszych możliwościach zweryfikować. Jeszcze raz serdecznie zapraszam Was do czytania w długie jesienne wieczory i fantastycznego weekendu życzę Wam, ogrodnicy. Odwiedzajcie zielone tereny, odwiedzajcie parki, spędzajcie czas w ogrodach, ładujmy akumulatory przed zimą. Do zobaczenia. Pa, pa.